Po ponad 2 latach przerwy od gabarytów, czas na wielki powrót. Ale powoli, bo dziś odcinek bardziej organizacyjny. Musimy podpiąć naczepę, załadować pasy, załadować łańcuchy. No i jeszcze całe wyposażenie BHP. Kask, buty robocze, ubrania. Wiecie, że to do najprostszych nie należy, szczególnie jak się jest kobietą. Także do boju. Przekładamy rzeczy, jedziemy po naczepę, ale musimy jeszcze nasmarować siodło. Bez smarowania ktoś kiedyś daleko dojechał? Raz, dwa, trzy i gotowe. Podpinamy naczepę. Następnie część pracy, o której całkowicie zapomniałam. Łańcuchy i pasy. Pasy oczywiście lekkie, ale taki jeden karton z łańcuchami waży około 40 kg. To jest mega ciężkie. Także troszkę trzeba było podźwigać, a kartonów było 10. Później zostaje dojazd do miejsca docelowego. Po drodze nie takie szybkie tankowanie, bo Volvek to nie Volvi. I finalnie dojeżdżamy na miejsce załadunku. Zasiądźcie wygodnie i miłego oglądania. No i jedziemy w pierwszą trasę. Podpinamy naczepę, ładujemy całe wyposażenie i jedziemy do Gdańska po nasz pierwszy ładunek ponadnormatywny. Jesteśmy w tej chwili na Volvo Trucks Center z Kawina. Tutaj Volvek sobie stał i czekał na swoje dokumenty, zezwolenia. Tutaj też ostatnio przywiozłam Volviego po trasie z armatkami śnieżnymi z Polski do Austrii. I teraz powiem Wam, że potrzebujemy kilka rzeczy z Volviego przepakować do Volvega. Buty robocze, kask, takie typowo rzeczy BHP. Zawsze się śmiałam, że moim marzeniem byłoby, gdybym sobie mogła w ciągu dnia jeździć zwykłą ciężarówką gdzieś tam po Europie, a w ciągu nocy jeździć jakimś zestawem z gabaretami w konwojach. No i prawie że się to wydarzyło, nie można zrobić tego jednego dnia wszystkiego, no ale już tak jest. Oznacza to też, że w niedługim czasie możecie się spodziewać tego, że Imagination będzie szukać kierowcy na Volviego. Więc trochę czekałam z tym momentem, nie mogłam się jakoś tak z Volvim rozstać i dalej ciężko mi się będzie z Volvim rozstać. Volvi to taka kochana, posłuszna ciężarówka. No ale teraz Volvega trzeba trochę ujeździć. No, Volvi cały czas nie może stać. Już niebawem będziemy szukać kierowcy do Imagination. Stanąć Volvi, ty jesteś taki brudny jeszcze. Ktoś mi tam serduszko namalował na plandece. Volvi jest brudny niestety po ostatniej trasie. Nie myłam nigdzie po drodze, ponieważ tutaj właśnie byście potrzebowali porządnie umyć ciężarówkę, oczywiście nie tylko Volvo. To tutaj w Skawinie na Volvo genialnie myją. A my idziemy w takim razie otworzyć Volviego i trochę się tam stamtąd wypakować. No patrzcie, jak to ładnie razem wygląda. Tak to specjalnie zrobiłam sobie większy odstęp, żeby można było spokojnie drzwi otwierać w jednym i w drugim. No ale fajnie to wygląda, popatrzcie, no. Taki Volvi z Volvegiem. Później je razem zrównamy. Ale Volvi brudny, Volvi i opony niezasmarowane. Ale coś Wam powiem. Tu są aluminiowe felgi Dura-Bright i tutaj są takie same. Które Wam się bardziej podobają? Bo mi się bardziej podoba tak, jak są felgi, nie ma tej osłony i są tylko te takie, nie wiem jak to się nazywa, osłony na szpilki. To mi się dużo bardziej podoba, natomiast pamiętacie, że te felgi wymieniałam Volviemu po roku. Te felgi przychodzą no tak jakby w standardzie, nie? No to mi się nie podoba, ale to ma sens, szczególnie w transporcie specjalistycznym, gdzie będę jeździć po krawężnikach, gdzie będę jeździć po jakichś wyłożonych płytach, w miejscach, gdzie będzie trzeba bardzo precyzyjnie przejeżdżać koło jakichś przeszkód, to musi być. Ale mi się to nie podoba. Pierwsza rzecz, super ważna, to oczywiście są buty robocze. Rękawiczki te może już powiedzmy zostawię, natomiast to są moje robocze Mechanicsy. Tu jest w końcu, będę używać ten Nano Electric, to jak będę sobie wkładać kabel do wtyczki, to jest taki spray wypierający wodę, dzięki czemu nie śniedzieje w środku wtyczka, więc to jest też mega ważne. Nie mam tertytek w tym nowym, lepiej na wszelki wypadek tylko wezmę.
a może nawet tych większych. Ja nie wiem, jak ja w ogóle pojechałam w trasę nowym autem bez tretytek. Po Volvim to już trochę widać, że to już 3. rok. Dobra, rozpakowałam, co miałam rozpakować. Mianowicie przyniosłam z Volviego to, co potrzebowałam do Volvega. Jakieś rzeczy, czy to do gotowania, czy to papiery, CMR-ki, pieczątki, kask, buty, kamizelka, spodnie robocze, kurtka robocza, jakieś kable, jakiś statyw, narzędzia do ćwiczeń, ciężarki, znaczy się talerze. W sumie to nie wiem co jeszcze, jakieś rzeczy też do jedzenia, bo ich tam całe mnóstwo w Volvi. Volvi wciąż nie jest pusty, już niebawem dla Volviego będziemy szukać kierowcy. Kto nim zostanie? Zobaczymy, ale ja mam bardzo otwartą głowę na to, kto będzie dobry odpowiednio, wystarczająco i będzie mieć serce do Volviego, bo Volvi zasługuje na najlepszego kierowcę i najlepsze traktowanie. To jest po prostu cudowna ciężarówka. Najchętniej to bym jej nikomu nie oddała. No ale ciężarówka musi robić swoją pracę. No zobaczymy, będę Wam dawać znać. A teraz idziemy podpiąć Goldhofera. Chodźcie. Teraz powiem Wam coś, na co zwraca uwagę każdy profesjonalny kierowca. Zobaczcie. Generalnie to oczywiście można po prostu wjechać na hama i wszystko będzie ok. Siodło jest nasmarowane, chociaż mogłoby więcej. No. Jedziemy po smar w drugą stronę, bo jesteśmy na serwisie. Na tym siodle nie podoba mi się, jest za mało smaru. Jedziemy po smar. Jak się jest na serwisie, to trzeba korzystać. Po to ja mam złoty kontrakt serwisowy, żebym ja mogła mieć wszystko, jak przyjadę. Jak się ma złoty kontrakt serwisowy, to nawet jak się zdarzy w trasie tak, że trzeba wymienić właśnie bezpiecznik, a się nie ma bezpiecznika, to nie trzeba zjeżdżać na stację benzynową i kupować bezpiecznika, tylko można wyszukać sobie jakiś autoryzowany serwis Volvo, nieważne w jakim kraju, zajechać i to się po prostu robi od razu szybko i żadnej płatności nie ma. Albo na przykład jak się trzeba zrobić dolewkę oleju, co na początku się może zdarzyć, no to wtedy też po prostu się zjeżdża na serwis i mówi się, że się chce zrobić, potrzebuje się oleju i po prostu dolewają. Siodło nasmarowane, teraz możemy się podpinać, ale w międzyczasie załatwiłam jeszcze jedną rzecz. Jest coś takiego jak Larmmes Kraftfahrzeug. Generalnie chodzi o taki certyfikat na Austrię, ta L-ka taka zielona. Często ludzie się pytają, co to jest właśnie ten taki, ja to mówię larmo. Larmo po polsku każdy wie, o co chodzi, czyli po prostu hałas. I chodzi o to, że Volvi ma to taki certyfikat, że jest cichą ciężarówką i jak jeździ w nocy, no może nocą po prostu jeździć po Austrii wciąż z mniejszą prędkością. Jest to wtedy oznaczone na autostradach. Na niektórych odcinkach jest pomiędzy 22 a 5 rano 80 na godzinę, na innych jest jeszcze 60 na godzinę. Wszystko właśnie chodzi o to larmo. Ale też trzeba mieć taki certyfikat. Taki certyfikat odbieracie ciężarówkę, to jest w tej takiej książce, gdzie jest instrukcja obsługi dla kierowcy. On jest złożony właśnie na pół, jest ten certyfikat i on jest ważny 2 lata. Mi się ten certyfikat skończył jeszcze w czerwcu i teraz jak porządkowałam teczki, zobaczyłam, myślę, o kurczę, to chyba już się skończy. I się skończy. Miałam ostatnią kontrolę w Austrii. Całe szczęście o to nie pytali. Gdybyście zobaczyli, że macie certyfikat przeterminowany już, to go nie wyrzucajcie, bo do niego się po prostu robi taką dodatkową certyfikację. Widzicie, na serwisie dostałam nową kartkę i teraz już jest ważny na kolejne 2 lata. Trzeba zachować ciągłość, czyli od momentu właśnie tego, w którym wygasł. Więc do 2025 roku to idzie do Volviego, to ma być w teczce, w czasie kontroli w Austrii może się przydać. Czy w takiej
sytuacji można wjechać pod naczepę? No oczywiście, że można, ale cały ten smar, który jest na siodle, zostanie tutaj. Więc każdy kierowca, szczególnie taki, który jeździ zestawem na stałe, nie tak, że non-stop zmienia ciężarówki, przepina naczepy, dba o to, żeby sobie tej naczepy nie obrudzić. Dlatego ja opuszczę teraz ciągnik. No widzicie, i teraz jest taki idealny prześwit. Dalej może troszeczkę można by się dało jeszcze niżej opuścić. Gdyby to był Volvi, to by zszedł jeszcze niżej. No ale tutaj jest inna konfiguracja, inne zawieszenie, no i Volvek już nie ma takiego dużego manewru, powiedzmy, w górę, w dół, więc to jest max. O, jeszcze mi się podniósł Volvek. I teraz wjeżdżamy. No i teraz w górę. No to podpinamy przewody. Dawno tego nie robiłam. W Volvi to zupełnie jest inaczej, ale tu nie ma wielkiej filozofii zwłąd. Z wyjątkiem podpięcia hydrauliki, bo nie wiem, który wąż do którego, ale zaraz zobaczymy, może jest oznaczone. Dobra, co pierwsze sobie podepniemy. Może to, co znamy najlepiej, czyli pneumatykę. Ale to też, jejku, wiecie, że jak już dawno takiej nie zakładałam wtyczki, czy ja będę potrafiła jeszcze? Co to jest tutaj w ogóle? Wow, skąd ja takie coś dostałam? Kto mi to dał? Ojejku. Ktokolwiek to nie był, to słodkie. Bardzo dziękuję. Tu jest pompa, tu jest olej, dobrze. Tu jest zbiornik oleju. I tu jest to, dobrze. Generalnie to ja sama dużo nie wiem. Będę was dopiero, jak się sama będę ogarniać i uczyć, to wam też będę mówić. Czy mamy to? Dobrze. Tutaj mamy tą, a to pierwszy damy sobie jeszcze. O. Widzicie, jak pięknie zamknięte? Te uszczelki, to nie jest wielka filozofia wymienić, bo tu się odkręca, otwiera się, wkłada się nową gumę i zrobione. Ale po co to robić częściej niż trzeba? Potrzeba. No, w sumie to rzadko będę rozpinać raczej, więc tym bardziej. No ale myślę, że takie uszczelki trzeba mieć w zapasie. Ojku. O, tak, tak. Teraz jeszcze. Co ma tak dużo pinów? O. No dobrze, i to mamy. I teraz tak. Tu jest hydraulika. Hydraulika do zawieszenia. Czy według was, wy wiecie, jaka jest między nimi różnica? Mi by się zdawało, że logika chyba podpowiada. One są idiotoodporne jednak, wiecie? Może z wyjątkiem tego, jak je odkręcić. Ale okazuje się, że są idiotoodporne. Tak. Dobrze. Czyli nie da się inaczej podpiąć, bo jedny ma końcówkę taką, drugi taką. No, to się nie da. Czyli tą trzeba przykręcić. O Jezu, jakie jest ciężki. Jezu, ja już zapomniałam, co to znaczy gabaryt. Do tego, że chłopa trzeba. Ja już po prostu jestem zbyt słaba na takie rzeczy. Co mi się zachciało na stare lata? Czyli to trzeba ładnie przyłożyć i wtedy dokręcić. Się znowu zaczyna, w którą stronę się zakręca, w którą stronę odkręca. Ej, coś z tego będzie. Co, według was zakręcone? Wydaje mi się, że tak. Czyli co? Po prostu trzeba ładnie, równo przyłożyć. Jezu, to jakie to jest grube. Jak się równo przyłoży, prostopadle, to wtedy idzie. No, widzicie? Głupi miał zagadkę, ale rozwiązał. Ja tak się śmieję. Głupie powiedzenie być może, ale rozładowuje atmosferę. Co? Tylko tyle? A to też się w sumie do końca nie tak. No dobrze.
To niech sobie tutaj będzie, niech się nie gubi. No chyba wszystko powinno być, ale powiem wam szczerze, że ja nie mam takiej pewności. Szkolenie szkoleniem, ale to dopiero wszystko się okazuje w praktyce. Wtedy dopiero człowiek sobie wszystko zaczyna przypominać. Także Patryk, ty masz już dłużone szkolenie, czy nie? Bo mi się ono przyda przez ten weekend, ten film, który nagrywaliśmy. Dobra, idę na skróty. O, jak wszystko jeszcze pięknie chodzi. No dobra, teraz to się zdaje, że możemy po prostu odpalić. Odpalamy. To ciśnienie wszędzie jest zbite, więc dobrze. Tutaj też jest. Ściągnięte, dobrze, zamknięte. No dobrze. Teraz tak, jak to było. Tył naczepy, wiesz? Tak po skosie. Widzisz? No i to już jest wysoki tryb ustawiony. Jakbym chciała niski, to jest ten, nie? Transformers. To jest grzeczny goldhoferek. Ja czuję, że to będzie bardzo grzeczny goldhoferek. Mój kochany goldhoferek. Mój kochany. On jest jeszcze niepoświęcony. Trzeba będzie poświęcić i Wolvega, i goldhoferka mojego. Żeby był dobrym zestawem. Dobrym goldhoferkiem, dobrym Wolvegiem. Tak będzie, tak mam z przekazu. Ale jeszcze trzeba dodać temu dobrej energii. Dobra, jedziemy na drugą stronę, pakujemy łańcuchy. I teraz ta część pracy, o której ja już zapomniałam, mianowicie dźwiganie ciężarów. Owszem, przy Volvim jest dużo pracy fizycznej, ale to jest odsuwanie plandeki, spinanie pasami itd., itd. A na gabarytach to jest już inna bajka. Zacznijmy od rozgrzewki. Gumy to są bodajże 8 mm antypoślizgowe, które daje się pod ładunek. Dokładnie tak tutaj. Tutaj to jest książkowo zrobione, czyli guma, drewno, guma, ładunek, guma, narożnik, pas. Tak to trzeba robić. Więc ja tych gum trochę mam. Każda jedna taka rolka jest tak i z powrotem w poprzek podłogi. Na podłodze 2,55, czyli to jakieś 5 metrów będzie mieć. O nie? Tutaj nawet będzie za mało w poprzek, bo to jest szersza naczepa. A oprócz tego mamy jeszcze jeden problem, mianowicie gdzie najazdy dać. One po szerokości się nie chcą zmieścić, to jest najgorsze. Będę musiała je dać po długości. A żeby dać po długości, będę musiała rozmontować, poprzekładać te poszerzenia naczepy. Się zaczyna fizyczny zapieprz. No więc to są gumy. Tu są pasy, też zwykłe pasy. Ja mam 6 pasów. Albo nie, damy tutaj. Je rozmontujemy i tu je wsadzimy. Jest, to jest. Łach! Jejku, kostkę skręcić przy rozładunku gum. Trzeba sobie przypomnieć techniki podnoszenia ciężkich rzeczy. Trzeba pamiętać, że w życiu nie wolno brać takich rzeczy na kręgosłup, na ugiętych nogach. To są moje przysiady.
obciążeniem. Pasy, jakby się ktoś był ciekawy, to 12-metrowe. Mam nadzieję, że starczą. Pasów tak naprawdę tylko kilka, bo przy takim zestawie nie spodziewam się, żeby były potrzebne. Aczkolwiek może się zdarzyć, że czasami trzeba będzie jakąś plandekę założyć. Jest fajnie, jest mega dużo miejsca. Dobrze, teraz jeszcze trzeba tylko wpakować swoje rzeczy. Ten schowek już też zapakowany. Zapomniałam, na co mnie stać. Dobra, tu są dokumenty, ale też dokumenty do Volviego. Widzicie, tu jest na przykład też przenośka, radio przenośne do CB, też z Militaria.pl, ale jest napisane, widzicie, w Imagination auta nie mają numerów rejestracyjnych, mają imiona. To jest Volvek wielki, a przy teczce Volviego jest napisane po prostu Volvi. Kto kogo będzie słuchał, kto kim będzie rządził. Tu są moje ubrania, żebym się mogła przed wami przebierać. Codziennie inaczej. No dobrze, i to jest ten moment, w którym ja wyjeżdżam w pierwszą swoją trasę Volvegiem i Goldhoferem. Jadę do Gdańska, tam podejmę swój pierwszy ładunek. Ładunek, który będzie długi, ciężki, do rafinerii Płock. Trzymajcie kciuki, bo ja tym zestawem jeszcze nie umiem jeździć, ale sobie poradzę. Stało się, jedziemy. Trochę mnie to wszystko stresuje. No proszę Państwa, paliwa nie ma. Volvek to nie jest Volvi. Trochę więcej je na pusto, bo 36 litrów. Trzeba się ubrać i zatankować. Przynajmniej do jednego zbiornika. Mam też zatankować dwóch, trzeba się skupić. Całe szczęście i w Pruszczu Gdańskim, teraz pod Gdańskiem jest też Eurowag. Tej karty jeszcze sobie nie wprowadziłam do aplikacji. Także dzisiaj jeszcze zatankuję po starodawnemu IP Spin. Ja sobie zapisałam PIN.
Uwaga, teraz będzie tankowanie AdBlue. To jest bardzo odpowiedzialna czynność. Może być bardzo droga, gdy źle wykonana. O, patrzcie, z każdej strony jest maszyna do włożenia karty, więc spoko. Komunikat, uwaga, zakaz ruszu pieszego. Proszę opuścić tunel. No ale dobra. W drugą stronę. Ale ja wiem. Tak ktoś sobie też jeszcze pomyślał, żeby łazić tunelem. No dobra, ale w każdym razie wjeżdżamy, teraz się skupmy, to trzeba dobrze wjechać. No i udało się. Wjechałam, dostałam fajną mapkę od DB Pro, więc wiedziałam, że to jest tutaj, była awizacja, wszystko tak jak trzeba, więc fajnie. Idziemy spać, ale powiem wam, że widzę ten już mój ładunek. Jest duży. Ja zapomniałam, że gabaryty są duże. Jezu, czy ja to będę potrafiła wjechać z tym? Patrzcie, jak to wygląda. To wcale nie jest małe. No tak, ale jak czasami widzę śmigło na drodze, to się dziwię, że to jest takie duże. Ja się dziwię, że to jest w ogóle... Ja nie wierzę w to, że ja takie śmigło kiedyś woziłam po 60 parę metrów. Takie rzeczy, jak myśmy robili z tymi śmigłami, ja to też robiłam. Ja to robiłam, czy to kto inny robił? Dziwne, ale patrzcie na to. To nie jest małe. Z tym będę sobie musiała poradzić. Wek. Ty lepiej bądź jutro grzeczny. No ale dobra, teraz to już jest pora spać. To jest ta piękna rzecz pracy na gabarytach, że można spać z otwartymi drzwiami, bo tu zawsze jest bezpiecznie. W miejscach, w których się ładujemy, rozładowujemy, jest święty spokój. Tutaj nie ma czegoś takiego jak zamki zakładane na drzwi. Tutaj nie ma czegoś takiego jak zastanawianie się, czy mi ukradną paliwo, czy nie ukradną paliwo. Albo czy mi coś ukradną z naczepy. Chociaż w sumie tutaj mam najazdy aluminiowe. Pewnie jest 10 koła, ja nawet nie pamiętam, ile w cenniku one kosztowały w całości, ale one na czarnym rynku na pewno też mało nie kosztują, więc tylko to mi mogą ukraść, ale dalej nie w takim miejscu jak tutaj, tylko dopiero gdzieś tam na parkingu pewnie bym stała na pusto. Dobra, idziemy spać. Kto mi ten bałagan? Jezu, jaki mam bałagan. Dobra, nie wypada w ogóle pokazywać. Skończmy ten odcinek tutaj. Dojechałam, wszystko jest dobrze. Jestem mega zestresowana przed podjęciem swojego pierwszego ładunku, ale muszę sobie poradzić. Po to kupiłam Volvega, żeby sobie radzić. Nie z takimi rzeczami, więc z bałaganem w aucie też sobie poradzę. Powrzucałam wszystkie torby i z tego wynika bałagan. Przez weekend się tutaj ładnie usadowię, ładnie się rozgoszczę w Volvegu. Dobranoc. Pamiętajcie, że możecie subskrybować ten kanał. Jak subskrybujecie, to jest jakaś większa trochę szansa na to, że kiedyś zobaczycie jeszcze mnie w jakimś filmie. Dziękuję. Dobranoc. Do zobaczenia.